Cześć, z tej strony Jan Kiliński, witajcie na kanale Dartmoor Bikes Polska. Dzisiaj odcinek, w którym wytłumaczę Wam, jak ustawić rower pod siebie, żeby miał lepszą ergonomię, żeby hamował lepiej, żeby miał lepszą trakcję, po prostu, żeby jeździło Wam się lepiej. Just the way you like it. So good, so fresh. Get up on your feet, this is a shakedown. Odcinek, który oglądacie, jest uzupełnieniem lekcji Skilla z Dartmoor Bikes, serii filmów dla początkujących, gdzie tłumaczymy, jak dobrze technicznie jeździć w terenie. Ale żeby dobrze jeździć w terenie, trzeba mieć też dobrze ustawiony rower. W ramach jednego roweru, bez wymieniania części, możemy ustawić bardzo dużo rzeczy. Ciśnienie w kołach, to jak działa amortyzacja, jak mamy ustawione siodełko, jak mamy ustawione hamulce i jak mamy ustawioną i dociętą kierownicę. I to wszystko ma bardzo duży wpływ na to, jak będzie Wam się jeździło, bo jeżeli chociaż jeden z tych elementów będzie bardzo źle ustawiony, to na pewno nie będzie przyjemnie. Zaczniemy od hamulców. Jeżeli chodzi o samo ustawienie takie mechaniczne, to lepiej, żeby zajął się tym mechanik. Bardziej podejdziemy do ergonomii. Zobaczcie, ważne jest to, żebyśmy mieli hamulec tak ustawiony, że kiedy łapiemy za gripa, to mamy pod palcem, pod wskazującym palcem klamkę. I teraz tak, jak ja ją naciskam, to klamką nie miażdżę innych palców. To znaczy, że powinniśmy mieć odpowiedni odstęp pomiędzy gripem właśnie a klamką. I sytuacja niestety wygląda tak, że najczęściej rowery, które bierzemy ze sklepu, mają klamkę jak najbliżej przysuniętą gripa. I wtedy, kiedy naciskamy, miażdżymy sobie palce i to już jest pierwszy błąd, który może być w ustawieniu hamulców. Jednak to nie wszystko. Zobaczcie, jak ja łapię za tą klamkę, to też nie otwieram dłoni. Gdybym ja tą klamkę miał dużo bardziej odsuniętą, a każdy hamulec ma możliwość odsunięcia i przysunięcia klamki, to już bym otwierał dłoń. Reszta moich palców też by podążała za palcem wskazującym i mój chwyt byłby dużo mniejszy. Dlatego pierwsza rzecz, na którą musicie zwrócić uwagę, to to, czy klamka też nie jest za daleko. To jednak ciągle nie wszystko, jeżeli chodzi o hamulce. Kolejną rzeczą, którą możemy ustawić, to jest kąt klamki. Możemy obracać sobie klamkę, żeby była bardziej płasko albo bardziej pionowo. I tu też czasami intuicyjnie ustawiamy źle. Bo wydaje nam się, że jak stoimy na rowerze, to klamka powinna być na dole, ale powinniśmy ją ustawiać do pozycji, kiedy jedziemy. A kiedy jedziemy, to już jak wiecie, mamy lekko obniżone nadgarstki i klamki powinny być bardziej na płasko. Powiedzmy, że takim kątem wyjściowym to jest 45 stopni. Jeżeli jeździmy bardziej racingowo, bardziej w terenie, rower jest bardziej nachylony w dół na zjazdach, to wtedy te klamki powinny być bardziej płasko. Natomiast jeżeli jeździmy bardziej freeride, dirt, mamy krótszy rower i bardziej wyprostowaną pozycję, wtedy automatycznie klamki będziemy mieli bardziej pionowo. Zobaczcie, czy w tej pozycji, w której tak naprawdę jesteście w terenie, te klamki są idealnie pod Waszym palcem, ani nie musicie po nie nurkować do dołu, ani szczególnie nie wyginają Wam nadgarstka. Powiedzieliśmy o hamulcach, zostajemy dalej na kokpicie, czyli kierownica i mostek. One mają bardzo duży wpływ na to, jak będzie ułożona nasza obręcz barkowa, ale też nasza pozycja na rowerze. Niby wszystko jest skręcone na sztywno, ale jest tu kilka elementów, które możemy regulować. Zacznijmy od szerokości kierownicy. Zobaczcie, czym szerzej będę miał ręce na kierownicy, czym ona będzie dłuższa, tym inaczej układać się moje ciało. Pierwsza rzecz to jest całe tutaj obręcz barkowa, ręce, jak szeroko mam dłonie, ale druga rzecz to jest to, że czym mam węższą kierownicę, tym jestem wyżej. Więc kierownicą będziemy jednocześnie regulowali to, jak bardzo mamy rozłożone ręce na boki, ale też jaką mamy pozycję na rowerze. Standardowo rower, bez względu na to, jaki będziemy mieli rozmiar ramy, przychodzi z niedociętą kierownicą. Przeważnie jest to 800-810 mm i taka kierownica byłaby dobra dla kogoś, kto ma 1,90 m, 2 metry wzrostu. Jeżeli miałbym ustandaryzować, na ile powinniśmy tą kierownicę ścinać, to zakładam, że jeżeli ja mam 1,80 m i mam kierownicę między 770-780, to z każdymi 10 cm mniej skracamy kierownicę o około 1,5 cm, 15 mm. Jeżeli mamy 1,70 m wzrostu, to będziemy mieli 755, 765. Jeżeli mamy 1,60 m wzrostu, to będzie 740, 750. Wynika to bardzo dużo też z naszego doświadczenia, ponieważ jak przyjeżdżacie na takie szkolenie na przykład indywidualne z nami, z Ride-Item, to w ogóle zaczynamy od sprawdzenia roweru i jedną z najczęstszych rzeczy to jest skracanie kierownicy i mniej więcej w tym zakresie, którym Wam powiedziałem, to tak
tak tą kierownicę skracamy i ta pozycja od razu jest lepsza. I to by było tyle, jeżeli chodzi o samą szerokość kierownicy. A jak to wygląda z wysokością kokpitu? Jeżeli chodzi o rowery Dartmoora, to standardowo mamy troszeczkę dłuższą rurę sterową i mamy podkładki od góry i od dołu. I dzięki nim możemy mostek dawać niżej albo wyżej, po prostu przekładając podkładki z jednej strony na drugą stronę. Ale jak wysoko tak naprawdę powinno być? W odcinku o pozycji pokazałem Wam, jak powinna wyglądać dobra pozycja. Pokazałem Wam, że możemy puścić jedną rękę i cały czas dobrze trzymamy ciężar na nogach. Tylko jeżeli będziemy mieli za niską kierownicę, to okaże się, że będziemy mocno lecieć do przodu, że będzie ciężko utrzymać nam tą pozycję. Z drugiej strony, jeżeli będziemy mieli za wysoko tą kierownicę, to będziemy bardzo mocno się podnosić, prostować, aż przeciągać tą wagę do tyłu. W przeszłości rowery enduro, rowery trailowe były budowane i składane w ten sposób, żeby pozycja na nich była dobra zarówno do podjeżdżania, jak i do zjeżdżania. Myślę jednak, że większość osób, która to ogląda, myślę nawet osób, która jeździ na rowerze enduro, bardziej skupiona jest na zjazdach, a wtedy lepiej sprawdzi się wyższy kokpit. Dlaczego tak jest? Kiedy zjeżdżamy w dół, mamy ten rower bardziej nachylony do przodu i żeby skompensować tą pozycję, lepiej kiedy będziemy mieli tą kierownicę wyżej. I w ostatnich latach zdecydowanie widzimy ten trend, że są i wyższe kierownice, jeżeli chodzi o samą geometrię, no i wyżej stawiane mostki, żeby po prostu ten cały kokpit podnieść. W takim wypadku, jeżeli jesteście nastawieni na zjeżdżanie, na skakanie, to lepiej sprawdzi Wam się wyższy kokpit, czyli albo przesunięcie mostka wyżej, albo wymiana kierownicy na taką z wyższym wzniosem. Zresztą w ostatnich latach widzimy taki trend, że zarówno zawodnicy enduro, downhillowi, jak i już od lat freestyle'owi raczej wybierają wysokie kokpity i jeżeli poczujecie na rowerze, że jednak ciągnie Was do przodu, że ta pozycja na wybiciu jest taka, że nie możecie tego roweru dobrze docisnąć, to spróbujcie wyższy kokpit i powiem Wam, że często się zdarza, że on rozwiązuje cały problem. Kolejnym bardzo ważnym elementem, na który musicie zwracać uwagę, to są opony. Ogólnie o samych oponach to na pewno można byłoby przygotować kilka odcinków. Dzisiaj skupimy się na ciśnieniu. Pamiętam, że kiedyś na spocie było pytanie, z którego biegu ruszasz, a teraz najczęstszym pytaniem, jakie masz ciśnienie w kołach. Ciśnienie w kołach może być naprawdę w dużym zakresie. Ja w swoich rowerach mam od 1,3, 1,4 bara, aż w rowerze dartowym po 3,5 bara. Jak widzicie, ten rozstrzał jest bardzo duży. Dzisiaj skupimy się jednak na rowerze do enduro, do bike parku, do downhillu. Można powiedzieć, że powinniśmy mieć jak najniższe ciśnienie, które jeszcze nie powoduje zwijania się opon i przebijania ścianek bocznych opony. Jeżeli będziemy mieli lepsze opony z grubszą ścianką boczną, jeżeli będziemy mieli dodatkowe wkładki w środku, to spokojnie możemy sobie pozwolić na niższe ciśnienie. Z drugiej jednak strony, jeżeli będziemy mieli opony o bardzo cienkiej ściance, dodatkowo będziemy mieć nadętka, no to niestety tego ciśnienia będziemy musieli dawać więcej. I powiem Wam tak, ciśnienie wyjściowe dla osoby, która waży około 80 kg, czyli tak jak ja, to jest z tyłu pomiędzy 1,6 a 2,1. 1,6 to jest wtedy, kiedy jest naprawdę mokro i bardzo ślisko. Nie jeżdżę agresywnie, nie dociskam aż tak bardzo roweru, a bardzo zależy mi na trakcji. Ciśnienie bliżej 2 atmosfer, no to już ciśnienie na suche, często też bardziej na bike park. Jeżeli rzeczywiście jeżdżę po gładkim, twardym bike parku i zależy mi, żeby na wybiciach opona się nie zwijała, wtedy w tylnym kole zdarza się, że nawet mam 2,2, 2,3 bara, czyli atmosfery. W przednim kole zdecydowanie mam mniej. Tutaj naprawdę zdarza mi się nawet zejść do 1,2, jeżeli mamy takie jesienne, naprawdę słabe warunki. Jeżeli znowu mówimy o bike parku i potrzebuję tego ciśnienia więcej, to dochodzę do 2 atmosfer, ale raczej jest to 1,8 bara niż 2 bary. Jeżeli ważycie więcej, ważycie koło 100, no to możecie do tego dodać jeszcze 0,2 bara więcej. Jeżeli ważycie odpowiednio mniej, to zdecydowanie możecie zejść. Zdarza się, że są osoby, które z przodu jeżdżą nawet na 1 atmosferze. Pamiętajcie, że to zależy od terenu, od Waszej wagi, od jakości opony, tego czy macie dętkę i tego czy macie wkładkę. Dosłownie 2 słowa o samym siodełku. Ja nie jestem ekspertem od podjeżdżania, ale czasem mi się zdarza. Ogólnie zakłada się, że siodełko powinno być idealnie na płasko. Zobaczcie, u mnie tak nie jest. Siodełko jest
obniżone trochę do przodu i jest to związane z tym, że ja siodełka używam głównie na podjazdach, czyli jeżeli rower jest lekko podniesiony na podjeździe, to wtedy siodełko jest na płasko. Więc to tylko takie 2 słowa o samym ustawieniu siodełka, że też warto na to zwrócić uwagę, kiedy go używamy i pamiętajcie, że siodełko też możemy przesuwać na prętach, czyli jeżeli potrzebujemy sobie skrócić tą pozycję, kiedy siedzimy, albo ją wydłużyć, no to w takim razie możemy jeszcze na tych samych prętach te 3-4 cm zmienić. Przejdźmy do ostatniego elementu, moim zdaniem najważniejszego, ale też najtrudniejszego w ustawieniu. I już teraz Wam powiem, że te wszystkie rzeczy, o których mówiłem, spokojnie, nie mając dużej wiedzy, jesteście w stanie sami sobie to ustawić. Ale jeżeli chodzi o amortyzację, bo o niej będę mówił, to powiem Wam tak. Jeżeli nie jesteście pewni, lepiej idźcie do specjalisty, idźcie do instruktora bardziej niż do serwisanta, żeby to zawieszenie ustawić specjalnie jakby pod Waszą wagę i pod Wasz styl jazdy. W większości rowerów enduro mamy zawieszenie powietrzno-olejowe. To znaczy, że medium ściśliwym, czyli tą sprężyną, jest powietrze. To znaczy, że możemy je dowolnie regulować, jeżeli chodzi o twardość. Poza sprężyną mamy tłumienie. Sprężyna odpowiada ogólnie za twardość amortyzacji, a tłumienie za to, jak szybko amortyzator wchodzi i jak szybko wychodzi. Już widzicie, że na tym etapie jest to dość złożone. Dzisiaj jednak postaram się skupić na tych najprostszych rzeczach, które rzeczywiście sami będziecie mogli sobie ustawić. Skupię się głównie na przednim amortyzatorze. Tylny amortyzator będzie analogicznie do ustawienia. Pierwszą rzeczą, którą powinniśmy ustawić, to twardość, czyli to, jak dużo mamy powietrza w amortyzatorze. Jednak, żeby to dobrze zrobić, najpierw musimy odkręcić, czyli otworzyć tłumienie. W większości amortyzatorów mamy regulację kompresji, czyli tego, jak szybko się widelec ugina, i odbicia, czyli jak szybko widelec wraca. I żeby dobrze ustawić twardość na powietrzu, najpierw te regulacje powinniśmy odkręcić. W większości amortyzatorów kompresja jest niebieska, a odbicie jest czerwone. Akurat w moim Olinsie odbicie jest złote, w Manitou odbicie będzie niebieskie, a kompresja będzie czerwona, czyli odkręcam całkowicie kompresję, odkręcam całkowicie odbicie i teraz po drugiej stronie będę w stanie amortyzator pompować. Jak dużo tego powietrza powinienem napompować? Rower powinien jeździć w tak zwanym sagu, czyli ugięciu wstępnym. To nie jest tak, że amortyzacja jest całkowicie wyprostowana, jak jeździmy. Ona już musi być lekko ugięta, też żeby reagowała na obniżenia terenu. Nie tylko na uderzenia, ale kiedy obniża się teren, żeby koło też dalej miało trakcję. Zakładamy, że to ugięcie w zależności od stylu jazdy, terenu i rodzaju roweru będziemy mieli w zakresie od 20 do 30%. Żeby Wam to ułatwić, większość producentów na goleni podaje dokładnie pod jaką wagę, ile powinno być ciśnienia i myślę, że spokojnie od tego możecie zacząć. Pompujemy amortyzator według tabeli, ustawiamy się w odpowiedniej pozycji na rowerze, którą poznaliście już w odcinku o pozycji i patrzymy, jak dużo amortyzatora pod nami się ugina. Dobrze by było, jeżeli staniemy, to kilka razy ten amortyzator nacisnąć, żeby rzeczywiście on się wyrównał na tym ugięciu wstępnym i dopiero zmierzyć, jak dużo on się ugina. Powiem Wam, że za amortyzatorem przednim jest tak, że tutaj tego sagu daje troszeczkę mniej, bo jednak mniej tej siły, mniej tej masy wisi na samym amortyzatorze. Tylko skąd dokładnie będziemy wiedzieli, ile ten amortyzator się ugiął? Każda amortyzacja, zarówno przednia, jak i tylna, ma taką gumeczkę, taki o-ring, który pokazuje nam, jak bardzo amortyzator się ugiął. Możemy go wykorzystać na przykład, żeby sprawdzić, czy amortyzator wykorzystuje cały skok podczas zjazdu, ale on jest bardzo dobry też do sagu, czyli obniżamy tą gumkę najbardziej jak się da, stajemy na tym rowerze, chwilę go naciskamy, poprawiamy tą gumkę znowu na dole, schodzimy z roweru i wtedy widzimy, na jakiej pozycji został ten sag. Oczywiście tutaj jest potrzebne troszeczkę matematyki, czyli sprawdzamy, ile mamy całkowitego skoku, ile amortyzator się ugiął, no i celujemy, myślę, że przy przodzie bardziej w te 20-25% wartości całego ugięcia amortyzatora. Jeżeli chodzi o mój amortyzator Olins, to on nie ma czegoś takiego, ale na przykład w RockShoxu będziemy mieli specjalną miarkę na goleni i dokładnie będziemy wiedzieli, ile tego sagu mamy. Kiedy ustawiliśmy już odpowiednią twardość amortyzatora, przechodzimy do regulacji odbicia. Regulacja odbicia jest po to, żeby pochłonąć energię, która idzie z prostowania się sprężyny. Jeżeli wpadamy w dziurę, sprężyna się ugina i potem ten strzał ze sprężyny nie powinien przechodzić na nasze ręce, tylko powinien zostać właśnie wytłumiony w odbiciu. I teraz tak, czym więcej powietrza napompujemy,
tym więcej będziemy musieli dokręcić odbicia. Też u niektórych producentów będziemy mieli specjalną tabelkę, gdzie do konkretnego ciśnienia już będziemy mieli napisane, ile kliknięć od pełnego zamknięcia musimy otworzyć, żeby mieć odpowiednią wartość. Ale jest na to taki bardzo prosty sposób. Ogólnie powinniśmy na tyle przykręcić odbicie, że w momencie, kiedy naciśniemy i puścimy rower, to ta energia ze sprężyny nie powinna podrzucić rowerem, bo to znaczy, że jak będziemy na nim jeździć, to znowu ta sprężyna będzie powodowała, że te strzały będą przechodziły na nas. Teraz oczywiście mam odkręcony rebound i zobaczcie, niedużo, ale jednak koło podskakuje. Następnie skręcam go o 1-2 kliknięcia i co jakiś czas sprawdzam, kiedy przednie koło przestanie się odrywać. Jeszcze bardziej. Już prawie się nie odrywa. Zobaczcie, teraz jest przyklejony. Amortyzator szybko wraca, ale przednie koło nie podskakuje. I to jest ważne, żebyśmy właśnie znaleźli tą granicę. Ważne też jest to, żeby nie skręcić go za mocno, bo jeżeli go skręcimy za mocno, to amortyzator nie będzie nadążał z wychodzeniem w terenie i po prostu będziemy gubili ten skok. Podobna sytuacja jest z damperem. Tu troszeczkę trudniej jest to docisnąć, ale tak samo, jeżeli zrobię szybki strzał, to widzicie, że koło się odrywa. I teraz znowu dokręcamy tak bardzo odbicie do momentu, aż przestaje podskakiwać koło. W moim przypadku sytuacja jest bardziej skomplikowana, bo mam regulację szybkiego i wolnego odbicia. Więc bardziej reguluję wolne, a potem dokręcam szybkie. Powiem Wam tak, jeżeli macie bardziej złożone zawieszenie, to zacznijcie od instrukcji. Zobaczcie, jakie tam są wytyczne dotyczące ciśnienia, potem dotyczące bazowych ustawień. I jak to ustawicie, to dopiero w terenie, a tak naprawdę na początku jeszcze na asfalcie, możemy zobaczyć sobie, czy amortyzacja rzeczywiście wytłumia to odbicie ze sprężyny, czy jednak podbija nasze ciało. Zobaczcie teraz, jak to wygląda. Ja mam teraz amortyzację odkręconą. Jak wcisnę, to widać, że ten strzał z tego zawieszenia idzie na moje ciało podbija. I w momencie, jakbym jechał w terenie, to na każdym dołku mi dostało ten strzał z nawierzchni. Jak to przykręcę bardziej i tą energię wbiję nogami w rower, to ona trochę znika w amortyzacji, ona nie wraca na moje ciało właśnie dzięki temu, że tłumiki to wytłumiają. Zostało nam jeszcze ustawienie niebieskiego konkretła, czyli kompresja. Ona odpowiada za to, jak szybko wchodzi amortyzator. I jeżeli mamy ustawioną dobrą twardość, dobre odbicie, a jednak w terenie przelatujemy przez ten skok, często dochodzimy do samego końca, praktycznie do dobicia, to wtedy możemy dokręcić właśnie tą kompresję. Ona pozwoli nam zostać bardziej w tym aktywnym, środkowym skoku zawieszenia. Niestety temat jest na tyle złożony, że często mamy regulację szybkiej, wolnej kompresji. W tańszych amortyzatorach, prostszych amortyzatorach ta kompresja, jeżeli ją dokręcimy, to okaże się, że rzeczywiście widelec staje się dużo mniej czuły i gorzej się na nim jeździ, więc uważałbym z ustawianiem tej kompresji, ale pamiętajcie, jeżeli przelatujecie przez ten skok, to możecie ją troszeczkę dokręcić właśnie po to, żeby nie nurkował widelec za bardzo. I tak wygląda temat amortyzacji. Jak widzicie, jest już bardziej skomplikowany, a czym będziemy mieli bardziej zaawansowane zawieszenie, tym skomplikowany będzie jeszcze bardziej. Dlatego akurat jeżeli chodzi o zawieszenie, jeszcze raz mówię, lepiej jak ustawicie to z kimś, kto rzeczywiście ma odnośnie tego większe doświadczenie. W tym momencie już rozumiecie, jak te wszystkie elementy przekładają się na jazdę, na nasze bezpieczeństwo, trakcję i ustawienie całego ciała. Pamiętajcie o nich, zanim wjedziecie w teren. No i jeżeli już będziecie wjeżdżać w ten teren, to wróćcie do lekcji skilla i zobaczcie, czy macie poprawną technikę. Na dzisiaj to by było tyle. Trzymajcie się. Cześć!